Bywają w historii ludzie, o których kroniki wolą szeptać, zamiast mówić głośno. Bezprym, pierworodny syn Bolesława Chrobrego. Człowiek odsunięty, upokorzony, być może złamany już na samym początku swojego życia. Miał nie odziedziczyć niczego, miał zniknąć, miał nie wrócić, a jednak wrócił i przyniósł ze sobą grozę. Gdy w 1031 roku sięgnął po władzę, nie był już tylko zapomnianym synem dynastii. Stał się cieniem, który padł na całe państwo Piastu. Jego krótkie rządy miały smak zemsty, a wokół jego imienia szybko narosły opowieści o terrorze, krwi i szaleństwie. Czy był potworem, czy ofiarą, czy może jednym i drugim zarazem? Dziś zapraszam Was do mrocznej rozmowy o człowieku, którego historia niemal wyrzuciła poza nawias. O bezprymie, synu króla, który wrócił po tron jak po zemstę. Dzień dobry. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą analizę, w której zanurzymy się w absolutnie fascynujący, choć niezwykle mroczny rozdział wczesnej historii. Witam serdecznie. Tematem naszego dogłębnego badania źródeł jest bezprym. Pierworodny syn pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Właśnie. Człowiek, który na krótko przejął władzę, wywołał absolutny chaos, a potem został tak skutecznie wymazany z pamięci, że do dziś jego imię budzi u wielu jedynie zdziwienie. Przed nami niezwykle interesujące zadanie analityczne. Naszym celem jest zrekonstruowanie losów księcia, który z racji primogenitury miał pełne prawo, by zostać władcą, a ostatecznie stał się tyranem. Co więcej, patrząc na zgromadzone materiały, spróbujemy zrozumieć sam mechanizm tego historycznego wymazania. Dlaczego polscy dziejopisowie z taką determinacją próbowali ukryć fakt, że państwo w ogóle znalazło się w jego rękach? Żeby to dobrze ułożyć, mamy na stole imponującą i bardzo zróżnicowaną stertę materiałów. Z jednej strony są to twarde, choć nieliczne zapiski ze średniowiecznych kronik, niemieckich i ruskich. Analizujemy dziś teksty Tichtamara z Merseburga, relacje Wipona z Burgundii, a także bezcenne roczniki hildesheimskie. Ale z drugiej strony dysponujemy potężną dawką współczesnej wiedzy. Mamy szczegółową biografię autorstwa profesora Błażeja Śliwińskiego. I równie ważne, krytyczne recenzje tej pracy pióra profesora Tomasza Jurka. Zgadza się. Mamy też fascynującą publicystykę historyczną i wreszcie literaturę. Są tu fragmenty świetnej powieści Mówcie mi bezprym, która wręcz rewelacyjnie ożywia te suche fakty. To wszystko pozwala nam spojrzeć na problem wielowymiarowo. No dobrze, zacznijmy więc od samego początku. Mamy rok 986, ewentualnie 87. Bolesław Chrobry, budujący swoją pozycję, żeni się po raz drugi. Wybranką jest nieznana z imienia księżniczka węgierska. I rodzi się bezprym. Ale ta polityczna układanka błyskawicznie się sypie, prawda? Matka zostaje nagle oddalona z dworu. Zgadza się. W tamtym okresie, w formujących się dopiero strukturach wczesnego średniowiecza, małżeństwa dynastyczne nie miały absolutnie nic wspólnego z uczuciami. Był to czysty biznes. Czysta, brutalna kalkulacja geopolityczna. Kiedy sojusz z Węgrami przestał być Bolesławowi potrzebny, a może po prostu, gdy w samych Węgrzech doszło do przetasowań na szczytach władzy, Przez to żona straciła swoje zaplecze polityczne. właśnie, po prostu przestała być użyteczna. Została bezceremonialnie odesłana. Jej miejsce na gnieźnieńskim dworze szybko zajęła Emnilda, córka księcia słowiańskiego Dobromira, która wkrótce wydała na świat Mieszka II. Jednak bezprym, jako syn z prawego łoża, pozostał na miejscu. I to tworzy pierwszą potężną rysę w strukturze sukcesyjnej wczesnych Piastów. Dobrze, rozłóżmy to na czynki pierwsze. To rodzi od razu pytanie o samą tożsamość tego chłopca, zaczynając od jego imienia, bezprym. Przecież to w ogóle nie pasuje do tego piastowskiego panteonu Mieszków, Bolesławów czy Władysławów. Skąd wziął się ten wybór? Z naszych materiałów wynika, że to kwestia mocno sporna wśród językoznawców. Z jednej strony badacze szukają powiązań z węgierskimi korzeniami jego matki. Imię to mogło nawiązywać do węgierskiego miasta Wesprem. Albo do jakiegoś potężnego rodu z tamtych rejonów. Otóż to. To logiczne założenie, biorąc pod uwagę ówczesną praktykę nadawania imion oznaczających sojusze. Ale jest też druga perspektywa, o wiele bardziej nośna psychologicznie.
Jaka dokładnie? W tradycji słowiańskiej imię Besprym niesie ze sobą potężny ładunek znaczeniowy. Często tłumaczy się je jako kogoś bez prymu, czyli pozbawionego pierwszeństwa, człowieka odrzuconego. A z drugiej strony upartego i gwałtownego. Zgadza się. To uderzające, jak to słowiańskie znaczenie idealnie wpisuje się w jego późniejsze marginalizowane życie. Zwłaszcza gdy spojrzymy na to, jak rozwijała się dynamika między nim a jego przyrodnim bratem, Mieszkiem II. Który bywał też nazywany Lambertem. Właśnie. Autorka wspomnianej powieści historycznej, opierając się na badaniach epoki, maluje niesamowicie plastyczny kontrast między tymi dwoma chłopcami. Wyobraźmy sobie tętniące życie dziedziniec w Gnieźnie. W jednej części mamy nastoletniego Bespryma, szkolonego na twardego, bezwzględnego wojownika. Spędza dnie w kurzu, ucząc się władać mieczem i rzucać włócznią w męskim, surowym otoczeniu wojów ojca. A z drugiej strony jest mały Mieszko, otoczony opieką w tak zwanym babińcu, pod czujnym okiem wpływowej matki Emnildy. Mieszko bawi się misternie rzeźbionymi figurkami z kości słoniowej, uczy się łaciny, a może i greki. Jest przygotowywany intelektualnie niemal jak do stanu duchownego. I to jest niezwykłe. I tu dostrzegamy gigantyczny paradoks tej historii. Bolesław ewidentnie faworyzował Mieszka, inwestując w jego wykształcenie, które miało mu pomóc w dyplomatycznych rozgrywkach na europejskich dworach. Natomiast Besprym, ten ukształtowany na zbrojnego, twardego księcia, nagle zostaje wysłany do klasztoru. Ironia losu. Ostatecznie to ten wykształcony poliglot Mieszko obejmie zbrojne rządy, podczas gdy pierworodny wojownik zostanie zmuszony do przywdziania habitu. To świetnie obrazuje, jak arbitralne decyzje władcy mogły w jednej chwili złamać naturalne predyspozycje i ukształtować zupełnie odwrotne losy. Zdecydowanie. Właśnie, przejdźmy do tego klasztoru, bo tu nasze źródła zaczynają ze sobą niesamowicie iskrzyć. Zgodnie z relacjami opartymi na żywotach świętego Romualda, młody Besprym trafia do Italii, do pustelni w Pereum. Tradycyjna, ta klasyczna narracja jest tutaj bardzo prosta. Chrobry widział, że Besprym dorasta, staje się zagrożeniem dla ukochanego Mieszka, więc po prostu pozbył się problemu. Zamykając starszego syna w zakonie. Koniec historii, droga do tronu dla Mieszka otwarta. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo mamy tę nową interpretację. Tak, praca profesora Błażeja Śliwińskiego wywraca ten ugruntowany pogląd do góry nogami. Śmiała hipoteza. Bardzo śmiała. Twierdzi on, że to wcale nie Bolesław Chrobry zainicjował to zamknięcie. Według tej interpretacji młody Besprym, przebywając we Włoszech, być może w ramach misji dyplomatycznej, sam zafascynował się ruchem odnowy monastycznej. Czyli uległ charyzmie świętego Romualda. Dokładnie. Miałby wstąpić do eremu z własnej, nieprzymuszonej woli. Co więcej, Śliwiński sugeruje, że Chrobry był tym krokiem wręcz wściekły, ponieważ tracił użytecznego dynastycznie syna. I wręcz próbował go z tej pustelni wyciągnąć. Zaraz, ale to całkowicie zmienia optykę. Zmienia całą perspektywę na tą postać. Przecież to oznaczałoby, że Besprym nie był tylko, ofiarą manipulacji ojca, ale człowiekiem o głębokich dylematach duchowych, potrafiącym podejmować radykalne, samodzielne decyzje. Pytanie tylko, na ile możemy w tę wersję uwierzyć. Bo z analizy profesora Tomasza Jurka wynika, że musimy być tu bardzo, bardzo ostrożni. Właśnie. Recenzja Jurka punktuje strony tej hipotezy. Przypomina, że choć konstrukcja Śliwińskiego jest niesamowicie błyskotliwa, opiera się ona na ogromnych lukach źródłowych. W epoce, z której zachowały się pojedyncze wzmianki rozrzucone w zagranicznych kronikach, historyk łatwo może popłynąć na fali. Nie mamy twardego dowodu na to, że Besprym zrobił to dobrowolnie, ani że Chrobry oponował. Niezależnie jednak od tego, czy był to akt woli, czy przymusowa zsyłka, pobyt w Pereum definitywnie odseparował go od polskiej polityki na długie lata. Odseparował, ale nie na zawsze. Zanim przejdziemy do wielkiego powrotu Bespryma, musimy zmierzyć się z jednym z najbardziej brutalnych epizodów tej opowieści. To prawda, to jest mroczny moment. Skoro mówimy o braku szans na sukcesję, spójrzmy na wątek czeskiej niewoli. Przez dekady uczyliśmy się z kroniki Gala Anonima, że to Mieszko II po objęciu władzy został pojmany przez Czechów. Przez księcia Udalryka. I bestialsko okaleczony. Dokładnie rzecz biorąc, wykastrowany, co miało być formą zemsty.
I w tym punkcie współczesna historiografia dokonuje fascynującej rewizji. To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że coraz większa grupa badaczy uważa, że Gal Anonim celowo lub przypadkowo pomylił braci. Pisząc swoje dzieło blisko wiek po tych wydarzeniach. Tak pracując na zlecenie dworu Bolesława Krzywoustego. Nowa interpretacja zakłada, że ofiarą kastracji nie był król Mieszko II, lecz właśnie Besprym. Niesamowite. Miało się to wydarzyć, gdy wracał do kraju i wpadł w ręce czeskiego księcia Jaromira. Czesi mieli z Piastami potężne rachunki krzywdy do wyrównania, prawda? Zdecydowanie. Była to bezpośrednia zemsta za to, że dekady wcześniej Bolesław Chrobry kazał brutalnie oślepić księcia Bolesława Rudego. Jeśli przyjmiemy, że to Besprym został wykastrowany, nagle mnóstwo niepasujących do siebie elementów w jego biografii układa się w, bardzo logiczną całość. O tak, to wiele wyjaśnia. To by genialnie tłumaczyło, dlaczego w żadnym źródle nie pojawia się imię jego żony, dlaczego nie ma śladu po jego dzieciach. Co więcej, całkowicie wyjaśniałoby to ostateczną decyzję Bolesława Chrobrego o odsunięciu pierworodnego od dziedziczenia. W realiach wczesnego średniowiecza fizyczna integralność władcy i jego zdolność do przedłużenia rodu były fundamentem stabilności państwa. Książę poddany tak okrutnemu okaleczeniu stawał się politycznie bezużyteczny. Żaden możny nie zaryzykowałby poparcia władcy, który nie mógł zagwarantować ciągłości władzy przez swoich potomków. Dlatego Besprym został zepchnięty w cień, a Mieszko II z pełnym namaszczeniem ojca koronował się na króla Polski. W 1025 roku Mieszko zakłada koronę, a Besprym znika nam z radarów historycznych. Prawdopodobnie chroni się na Rusi Kijowskiej. Warto, aby słuchacze wyobrazili sobie, co działo się w głowie człowieka pozbawionego tronu, zdrowia i jakiejkolwiek przyszłości. Ten kumulujący się przez 20 lat gniew wybucha z potężną siłą w roku 1031. To jest moment kluczowy. Geopolityczne kleszcze, w jakich znalazła się Polska. Mieszko II prowadzi agresywną politykę zagraniczną, próbując naśladować ojca, ale ewidentnie kompletnie brakuje mu jego smysłu strategicznego i sojuszy. I w ten punkt uderza Besprym. W 1031 roku dochodzi do zjawiska, które w publicystyce historycznej, w tych tekstach, które analizowaliśmy, jest określane bardzo trafnym anachronizmem. Autorzy nazywają to średniowiecznym odpowiednikiem paktu Ribbentrop-Mołotow. Oczywiście relacjonujemy tu tylko poglądy ze źródeł, zachowując bezstronność, ale to porównanie naprawdę działa na wyobraźnię. Świetnie oddaje bezwzględną naturę tego sojuszu. Besprym zdołał namówić do współpracy dwa mocarstwa ościenne. Z zachodu uderza cesarz niemiecki Konrad II, zajmując Milsko i Łużyce. A w tym samym momencie ze wschodu potężna armia księcia kijowskiego Jarosława Mądrego odbija Grody Czerwieńskie i w taborach wojsk ruskich jedzie on, odrzucony pierworodny, Besprym. Zorganizowanie ataku na własnego brata i państwo przy użyciu dwóch największych wrogów to posunięcie politycznie genialne, ale i katastrofalne dla samej Polski. Pytanie jednak, czy ten militarny najazd wystarczyłby do przejęcia władzy, gdyby sytuacja wewnątrz państwa Piastów była stabilna? Z naszych materiałów jasno wynika, że kraj po prostu dusił się pod rządami Mieszka. Najazd z zewnątrz podziałał jedynie jak iskra rzucona na beczkę prochu. Musimy spojrzeć na gospodarkę i nastroje społeczne. Mieliśmy za sobą dziesięciolecia ciągłych wojen ekspansywnych Chrobrego, a potem Mieszka II. Społeczeństwo ponosiło gigantyczne koszty budowy nowych grodów i utrzymania ogromnej drużyny książęcej, Zwykli chłopi i rzemieślnicy byli przygniecieni nakładanymi podatkami. do których doszła jeszcze przymusowa, rygorystycznie egzekwowana dziesięcina na rzecz nowo powstającego Kościoła katolickiego. Dla części elit politycznych i zdesperowanych ludzi mógł wręcz stanowić jakąś alternatywę. Mieszko II doskonale zdawał sobie sprawę z całkowitej beznadziejności swojej pozycji. Nie miał armii, by walczyć na dwa fronty. Prawdopodobnie traci poparcie części swoich własnych wojsk i po prostu ucieka do Czech, pozostawiając kraj na pastwę losu. I tak oto Besprym zdobywa to, czego pragnął przez całe życie – władzę. Ale to, co robi chwilę później, na zawsze przypieczętuje jego czarną legendę. Obejmując władzę jesienią 1031 roku, Besprym podejmuje decyzję o tragicznym w skutkach wymiarze symbolicznym. Nakazuje odesłanie polskich insygniów królewskich. Tak, korony, które z taką pompą nosili Bolesław i Mieszko,
Odsyła je do Niemiec. Prawdopodobnie to potężnie upokarzające zadanie powierzono żonie Mieszka II. Królowej Polski, która uciekła z kraju i przekazała regalia cesarzowi Konradowi II. W ten sposób Besprym świadomie i dobrowolnie rezygnuje z tytułu królewskiego. Dewaluuje rangę państwa do zwykłego księstwa, w pełni uznającego zwierzchnictwo i prymat świętego Cesarstwa Rzymskiego. Zrezygnowanie z korony, żeby kupić sobie polityczne uznanie z Zachodu, to potężny cios w dumę budującego się narodu. Ale odesłanie regaliów to był dopiero początek koszmaru. Prawdziwy dramat rozegrał się w polityce wewnętrznej. Jeśli Besprym liczył, że poddanie się cesarzowi przyniesie mu pokój, srogo się przeliczył. Rozpoczynają się rządy, które niemieckie kroniki, jak te wspomniane roczniki hildesheimskie, określają wprost słowami o najstraszniejszej srogości swojego tyraństwa. Jeśli odniesiemy to do szerszego kontekstu, terror Bespryma to nie były tylko pałacowe porachunki. Zbiegł się on w czasie z całkowitą zapaścią państwowości. Znanym jako tak zwana reakcja pogańska. Właśnie. Doszło do gigantycznego, krwawego buntu niższych warstw społecznych, skierowanego przeciwko władzy świeckiej, możnowładców oraz przeciwko Kościołowi katolickiemu. Który w oczach prostych ludzi uosabiał presję fiskalną i sojusz z elitami władzy. Niszczono murowane świątynie, palono księgi, mordowano duchownych, powracając po prostu do starych słowiańskich bóstw. I to jest moment, w którym wśród historyków dochodzi do poważnego spięcia interpretacyjnego. Bo z jednej strony niektóre materiały sugerują dość prowokacyjnie, że to sam Besprym mógł celowo puszczać oko do pogan, chcąc uderzyć w chrześcijańskie elity wierne Mieszkowi. Mógł tolerować lub wręcz podsycać ich bunt w zamian za polityczne wsparcie. Ale zaraz. Czy człowiek, o którym przed chwilą mówiliśmy, że z własnej woli przebywał we włoskim klasztorze w bliskim kontakcie ze świętym Romualdem, naprawdę mógłby stanąć na czele antykościelnej rebelii? Jest to wysoce nieprawdopodobne psychologicznie. O wiele bardziej realistyczna i merytorycznie ugruntowana wydaje się inna interpretacja. Że stracił nad tym kontrolę? Tak, Besprym, mordując elity urzędnicze i kościelne w ramach zemsty, po prostu zniszczył jedyny aparat kontroli nad państwem. Pozbawił państwo funkcjonariuszy administracji. Wywołał chaos na szczytach władzy, co rozerwało struktury społeczne. I zwykły gniew ludu, gromadzony przez dekady wyzysku, po prostu znalazł ujście w tym bezkrólewiu i braku silnej ręki państwa. Besprym całkowicie stracił kontrolę nad tym, co sam zainicjował. Potężne do niedawna królestwo Piastów zaczęło wręcz pękać i rozsypywać się na niezależne terytoria. I ten całkowity brak kontroli ostatecznie doprowadził do jego zguby. Cały ten koszmar trwał zaledwie kilka miesięcy. Dochodzimy do wiosny 1032 roku. Prawdopodobnie to był początek kwietnia. Szybki, mroczny i brutalny finał. Besprym zostaje zamordowany. Nasuwa się więc natychmiastowe pytanie. Kto pociągnął za sznurki? Kto trzymał sztylet? Kto zaplanował ten zamach? Tu z pomocą przychodzą nam relacje z zewnątrz, czyli kroniki Wipona oraz wspomniane już roczniki z Hildesheimu. Obaj kronikarze notują precyzyjnie, że Besprym zginął przez kogoś ze swego otoczenia. Kiedy padają słowa o braciach, naturalnym, najsilniejszym podejrzanym od razu wydaje się obalony król, Mieszko II. Miał przecież najpotężniejszy motyw. Tylko tyle, że Mieszko ma w tym czasie alibi, którego nie da się podważyć. Zamknięty jest w czeskim lochu u księcia Udalryka. Oczywiście, jako polityk z wieloletnim stażem mógł przekupić strażników i posłać kurierów z rozkazami, ale to z pewnością nie on był bezpośrednim sprawcą w obozie Bespryma. To wskazuje bardzo mocno na to, że zamach był operacją czysto wewnętrzną, przygotowaną przez dwór gnieźnieński. Sfrustrowani, zdesperowani polscy możni, prawda? Ci sami, którzy być może jesienią poprzedniego roku witali go z otwartymi ramionami jako wyzwoliciela. Dokładnie. Widząc gigantyczną skalę terroru, rewolucję społeczną i po prostu upadek kraju, doszli do wniosku, że wprowadzili na tron szaleńca. Należało go usunąć. Pojawia się też wątek najmłodszego brata, Ottona. Tak, bardzo prawdopodobne jest to, że w spisku aktywnie uczestniczył najmłodszy z braci, który widział, jak dynastia traci grunt pod nogami.
Tyran ginie i no właśnie, po prostu rozpływa się w powietrzu. I tu docieramy do najważniejszego, niemal kryminalnego wątku dzisiejszej dyskusji źródłowej. To nasuwa bardzo ważne pytanie. Jak to możliwe, że pierworodny syn pierwszego polskiego króla, który obalił brata i przejął władzę w jednym z największych państw Europy Środkowej tamtych czasów, jest tak powierzchownie znany? Czemu w polskiej szkole uczymy się o bitwach Chrobrego, a pomijamy rok 1031? Mechanizm, o którym tutaj mówimy, to jeden z najskuteczniejszych procesów politycznych w historii, czyli tzw. damnatio memoria, potępienie pamięci. Kronikarze piszący polską historię, tacy jak chociażby Gal Anonim, tworzący na początku XII wieku, a po nim Wincenty Kadłubek, przeprowadzili bezlitosną operację wymazania go z pamięci. Gal Anonim w swojej kronice opisuje śmierć Bolesława Chrobrego, wspomina o koronacji Mieszka, a potem robi bardzo zgrabny literacki unik. Przeskakuje w narrację od razu do lat, kiedy tron próbuje odzyskać syn Mieszka, Kazimierz Odnowiciel. Bezprym po prostu nie istnieje w tym tekście. Został celowo ominięty jako błąd w systemie. Ten człowiek uosabiał dosłownie wszystko, co stanowiło państwową hańbę. Stracił koronę, upokarzająco odesłał bezcenne insygnia cesarzowi, wezwał na pomoc wrogie armie, wymordował ojczystą elitę. Jak kronikarz, który ma pisać ku pokrzepieniu serc i chwale księcia Bolesława Krzywoustego, miał to wszystko wytłumaczyć. Pisanie historii to bardzo często budowanie propagandy i fundamentów władzy. Przyznanie wprost, że złoty wiek początków dynastii Piastów zakończył się nie tylko interwencją zbrojną obcych wojsk, ale przede wszystkim wewnętrzną zbrodnią i absolutnym upadkiem autorytetu podważyłoby legitymizację wszystkich kolejnych Piastów. Dla tyrana z obcego nadania, które zhańbił dziedzictwo potężnego ojca, po prostu nie mogło być miejsca w rodzącym się właśnie heroicznym eposie narodowym. Nasza dzisiejsza analiza to zdecydowanie coś więcej niż tylko przywracanie zakurzonej postaci z mroków średniowiecza. Zdecydowanie tak. To potężna przestroga i to na kilku płaszczyznach. Pokazuje, jak niszczycielska potrafi być siła skumulowanego gniewu i osobistych ambicji podsycanych poczuciem krzywdy. Odkrywa również, jak gigantycznym błędem systemowym wczesnych monarchii był brak jasnych, powszechnie akceptowanych i bezkrwawych mechanizmów dziedziczenia. Uświadamia nam też, jak łatwo potężne imperium regionalne może w ciągu zaledwie kilku miesięcy stoczyć się w odmęty anarchii. I właśnie dlatego praca na wielu źródłach, i tych wygładzonych jak u Galla, i tych brutalnych jak w niemieckich rocznikach, jest kluczem do zrozumienia procesów historycznych. Zbliżając się do końca, warto, aby nasi słuchacze zostali z jedną bardzo konkretną refleksją. Skoro wiemy już, że informacja o osobie, która obaliła króla i przejęła stery władzy w jednym z kluczowych momentów formowania się państwa, została tak niezwykle sprawnie ocenzurowana, warto się zastanowić nad czymś jeszcze. Wyobraźmy sobie, jak wiele innych kluczowych, ale politycznie brudnych i niewygodnych faktów z naszej historii zniknęło bezpowrotnie na kartach zniszczonych roczników. Ile zatajono tylko po to, by podtrzymać nieskazitelny, heroiczny mit założycielski. Jak dziś wyglądałoby postrzeganie naszej narodowej tożsamości, gdybyśmy od zawsze, bez cenzury, obcowali z brutalną prawdą o naszych własnych początkach? Z tym prowokacyjnym pytaniem pozostawiamy Was po naszym dzisiejszym dogłębnym badaniu źródeł. Zawsze warto czytać między wierszami.